Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, cierpliwości, wyrozumiałości, lecz też jestem Bogiem ze wszechmiar sprawiedliwym, który potrafi upomnieć się o swoje. Wiem, że wielu z was upada na co dzień, a złe duchy nie dają wam spokoju. Rozumiem was i waszą słabość oraz to, że dość często upadacie skuszeni pokusą upadłego anioła. Świat ludzi coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Większość ludzi świata nie docenia sprytu i mocy szatana, a niektórzy boją się jego złego działania. Przychodzi on tylko tam, gdzie nie jest przeganiany, dlatego zechciejcie się modlić i umartwiać się, tylko tak nie dopuszczacie jego do swojej duszy. Już dość dawno podałem wam sposoby na ratunek dla was, lecz mało kto słucha mojego głosu, mało kto bierze słowa z nieba poważnie. Szatan ogłupia wszelkich ludzi, nawet wybranych i proroków. Podchodzi do nich, przedstawia się jako ktoś z nieba, a ci, którzy słyszą i widzą, przeważnie niczego nie sprawdzają i przyjmują pouczenia demona, jako słowa z nieba, nie sprawdzają, kto naprawdę do nich mówi. Szatan dobrowolnie nie mówi prawdy, chyba że jest do tego siłą Bożą zmuszony. Dość często uwiarygadnia swoje cele, prawdą częściową, czyli półprawdą. Swoim działaniem demon sprawia, że człowiek jest przekonany, iż pełni wolę Bożą, podczas gdy podstępny szatan swoim działaniem powoduje, że wybrany przez Boga prorok, zamiast pełnić wolę Bożą, pełni jego demoniczną wolę. To demon każe zmieniać modlitwy, przez co zmienia wartość modlitwy, nakazuje wam zmianę, ulepszenie, a to wszystko jedynie z pozorną moją zgodą i akceptacją. Tysięcy złych duchów krąży wokół każdego z was, szukają punktu zaczepienia, waszej jakiejkolwiek słabości, ułomności. Działają tylko tak, aby powiększać w was wszelkie zło, by was zniewalać, a zniewolonych wepchnąć w zło jeszcze większe. Ja chcę, człowiecze, abyś za bardzo nie skupiał się na złu, walcz z nim tak jak umiesz, tak jak potrafisz. Każdy człowiek cierpi mniej lub więcej, nigdy nie skupiajcie się jedynie na sobie, lecz zawsze pomagajcie innym, nawet jak was denerwują i nie rozumieją. Powierzajcie mi samych siebie i swoje wszelkie sprawy. Mówcie mi o swoich problemach, kłopotach, ja je wszystkie pomogę wam ogarnąć, dopomogę wam. Nie zniechęcajcie się trudnościami zbyt łatwo, zbyt szybko, nauczcie się je pokonywać jedne po drugich. Ja tak bardzo pragnę wam pomagać, wami kierować, ale jednak większość z was wybiera ojca kłamstwa. Każdy wasz grzech jest dla mnie czymś bardzo obrzydliwym, strasznie cuchnącym, gorzej niż wydzielina skunksa. Kocham was bardzo pomimo, że każdy z was mniej lub bardziej tarzą się w łajnie grzechowym. Definitywnie zakończył się czas spokoju, czas sielanki, nadszedł czas obudzenia was z uśpienia demonicznego, diabelskiego letargu. Szatan nie jest taki słaby, jak myślą niektórzy, nie jest jednak mocniejszy ode mnie, bo jest stworzeniem. Każde stworzenie bierze swoją własną moc z mojej mocy, z mojej siły. Siła ciała pozwala żyć, poruszać się, wykonywać pracę, różne czynności. Siła ducha to siła służąca wykonywaniu czynności duchowych i tu każdy człowiek potrzebuje mojej siły, mojej mocy, zwłaszcza mocy Bożego błogosławieństwa Trójcy Świętej. To dzięki mnie możesz czynić jakiekolwiek dobro, dobrze myśleć, dobrze mówić, bez mojej pomocy jest to niemożliwe. Żaden człowiek, ani żaden anioł z każdego chóru anielskiego nie jest niczym zniewolony przeze mnie, może czynić cokolwiek chce. W praktyce wybór zła oznacza konieczność oddalenia się od Trójcy Świętej, a to stanowi piekło wiecznego potępienia. Do dokonania jakiegokolwiek wyboru niezbędny jest wysiłek. Ja chcę, abyście o wiele bardziej wysilali się w kierunku czynienia dobrze, aniżeli czynienia źle. Nie dajcie się diabłu w nic wmanewrować, ogłupić jego hipnozą i znieczuleniem demonicznym. Proście codziennie waszych aniołów, aby zdjęli z was to wszystko, co założył na was zły duch. Zawsze, gdy spostrzeżecie, że krążycie za demonem i jego złą wolą, natychmiast się zatrzymajcie, zaprzestańcie iść w jego stronę, a za wszelką cenę powróćcie na drogi Boże. Jeżeli jesteś w jakikolwiek sposób wybrany przeze mnie, masz możliwość pomagania innym, nie staraj się nad nikim panować, górować, nikogo nie lekceważ, ani nie dołuj. Bywa, że ty sam nie zauważasz, jak wchodzisz w matnię pułapek szatana. Zechciejcie przeorganizować sobie czas,
zastanówcie się, jak go wykorzystujecie, aby mieć możliwość działania. Nie zapominajcie nigdy o modlitwie. Zawsze znajdźcie czas, by o wiele więcej się modlić, nie tylko troszeczkę. Starajcie się też więcej działać, tak, aby wszystko wykonywać tak, jak ja tego dla was chcę i pragnę. Zastanów się, jak się modlisz, bo ja chcę, abyś w żadną stronę nie przesadzał. To ja daję ci możliwości do działania, jak to wykorzystujesz. Jeżeli poddajesz się działaniu demonów, to one potrafią ci zdezorganizować czas. Każdy człowiek powinien mieć własne źródło utrzymania, zazwyczaj jest to praca. Dobrze jest mieć pracę, zajęcie, to nie pozwala wam marnotrawić czasu, grzeszyć. Jak wybierasz pracę, to patrz na to, aby były godne zarobki, ale także, aby nie kolidowała praca z życiem Bożym. Kto może i zdoła, niechaj nawet codziennie uczestniczy we mszy świętej. Codziennie możecie zdobywać odpust zupełny, ofiarujcie go za dusze w czyśćcu cierpiące, to jest bardzo ważne. Zechciejcie pamiętać o tym, że i wy będziecie kiedyś oczyszczać się w czyśćcu. Tak organizujecie sobie czas, aby starczał wam na wszystko. Jeżeli komuś z was nie starcza czasu, to niech prosi mnie o rozciągnięcie go na tyle, abyście mogli wykonać swoją czynność, pracę. Nadchodzą chwile, kiedy i w Polsce będą kazali masoni z Watykanu dokonać zmian w liturgii na gorsze. Ja nie chcę, aby jakikolwiek kapłan i biskup brał w tym swój udział. Niestety, większość kapłanów będzie nieświadoma zła i wykona to, co chce demon. Wkrótce będzie oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Każdy żyjący na ziemi człowiek pozna prawdę, że jest Bóg, pozna stan swojej duszy, ile i jakie ma grzechy, pozna też wyrok, gdzieby trafił, gdyby teraz zakończył swoje życie. Ci, którzy są w błędach, poznają to, a o ile mają dobrą wolę, będą chcieli się nawrócić. Krótki czas, który będzie bez obecności demonów, ma wam posłużyć do zmiany decyzji na tę dobrą, na oczyszczenie się. Ci, którzy nie są ochrzczeni, będą mogli dać się ochrzcić. Po tym krótkim czasie wściekłe ze złości demony powrócą na ziemię, będą działać na nowo. W tym czasie wy bądźcie gotowi, miejcie wszystko przygotowane, by przetrwać czas głodu i ucisku, który nastąpi po fakcie oświetlenia sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Od waszego nawrócenia się zależy, czy przetrwacie, czy pochłonie was wir wydarzeń. Ja chcę, aby już teraz każdy mnie słuchał, zwłaszcza tego, co do niego mówię w natchnieniach. Nigdy ich nie bagatelizujcie, każdy sam odpowie przede mną za każde świadomie zmarnowane natchnienie.